Ostatnim raportem z serii Basic, które możemy samodzielnie zakupić na stronie exportindicator.com, jest raport Export Target Market, czyli dzięki temu raportowi możemy sprawdzić, gdzie eksportuje dany rynek. I jak badałem, przygotowując się do tych raportów swój produkt, to ustaliłem, że największym eksporterem mojego produktu jest Malezja, drugim największym eksporterem jest Francja. I zbadałem Malezję i okazało się, że Malezja faktycznie eksportuje bardzo dużo, ale tylko i wyłącznie do Singapuru. Więc poszedłem o krok dalej i sprawdziłem, gdzie eksportuje Francja jako drugi największy na świecie eksporter produktu, który ja też chciałbym eksportować. I raport znowu zawiera kilka istotnych informacji, czyli analizę eksportu tego towaru z Francji w ostatnim roku, dynamikę eksportu tego towaru, czyli czy ten eksport z Francji rośnie, zmniejsza się i jak to się rozkłada na poszczególne kraje, do których eksportuje Francja, i ranking największych importerów tego produktu z Francji. I w pierwszej tabeli otrzymujemy już kilka bardzo ważnych informacji. Pierwszą oczywiście jest informacja w kolejności od największego do najmniejszego. Mamy listę importerów, czyli listę krajów, które importują wybrany produkt właśnie z Francji. I widzimy, że są to Niderlandy, potem Belgia, Hiszpania i Włochy i Niemcy, czyli tak naprawdę wszystkie kraje, które sąsiadują z Francją. Polska w tym zestawieniu też się znajduje i też odrobinę importuje. Oczywiście widzimy wartość tego eksportu wyrażoną w tysiącach dolarów amerykańskich. Widzimy procentowy udział w eksporcie z Francji. Niderlandy importują prawie 60% towaru, który eksportuje Francja. Wielkość tego eksportu z Francji do danego kraju wyrażona w tonach, wartość jednostkową, ale też roczny wzrost i tu znów widzimy, że w przodujących rynkach ten import z Francji produktu znacząco zaczyna spadać, natomiast zwiększa się w przypadku Włoch i Niemiec. Kolejną istotną informacją jest ranking krajów partnerskich w światowym imporcie, czyli ta kolumna daje nam informację o tym, na którym miejscu w światowym imporcie dany kraj się znajduje. I Niderlandy są pierwszym importerem, największym importerem z Francji, natomiast w skali światowej jest piątym importerem na świecie. I mamy też procentowy udział w imporcie danego produktu, czyli prawie 4% produktu eksportowanego przez wszystkie kraje trafia właśnie do Niderlandów, 5% do Belgii, czy lekko ponad 2% do Hiszpanii. Kolejną tabelą jest tabela pokazująca dynamikę eksportu z Francji do poszczególnych krajów, ale i ogólnie z Francji. I tu widzimy, jak się zmienia wielkość tego importu w poszczególnych eksportu z Francji, a importu do poszczególnych krajów na przestrzeni ostatnich 3 lat, czyli rok 2021, 2022 i 2023. I tu widzimy wyraźnie, że między 2021 a 2022 rokiem import Holandii wzrósł, a rok później już nieznacznie zmalał. W przypadku Belgii sytuacja wygląda podobnie, tak samo w przypadku Hiszpanii. I trzecim elementem, który pokazuje nam ten raport, jest ranking importerów właśnie z Francji i widzimy tak naprawdę, że 3 kraje mają bardzo znaczący, prawie że 100% udział w imporcie tego produktu z Francji. Pozostałe kraje zajmują już bardzo marginalną pozycję. Jeżeli wiecie, który kraj eksportuje najwięcej waszego produktu, jeżeli ustalicie to dzięki raportowi Export Basic Global, to możecie sprawdzić, wybierając raport Export Basic Target Market, określcie kraj największego eksportera, czy też jakby eksportera, który jest najbliżej was, bo pewnie ma podobne koszty logistyki i dzięki temu możecie sprawdzić, gdzie on eksportuje, na jakie rynki, w jakich cenach, w jakich ilościach i to będzie dla was na pewno cenna informacja. Zachęcam do odwiedzenia strony exportindicator.com, pobrania raportu, dokonania analizy i sprawdzenia, czy wasz koncept, wasz kierunek eksportu to jest dobry pomysł i gdzie znajdują się wasi klienci. Pozdrawiam.